I jeszcze na chwilę go podpiąłem, żeby zagrzało baterię, ale się wyłączył, także wpiąłem jeszcze raz delikatnie. Dobija baterię. Siemano, taki dziwny początek trochę. Dzisiaj wyprawa do Huberta. Ja mu trochę pomóc w tematach budowlanych, takich innych. Mam trochę czasu, to mogę pomóc. I przy okazji będzie test dalej zasięgu, znaczy jazdy nie, bardziej dla mnie zasięgu Mitsubishi Mewa auto elektrycznego, bo na zewnątrz jest, słuchajcie, 5 stopni, o, tu się świeci. Na zewnątrz mamy 5 stopni, wczoraj było na minusie nawet i trzeba będzie jechać na ogrzewaniu, także wczoraj bateria została naładowana praktycznie do pełna, bo widziałem, że już mi schodził z mocy, to odłączyłem, a dzisiaj rano jeszcze, ja wiem, około pół godziny temu zapiąłem, żeby jeszcze rano zagrzać tą baterię. Także bateria już zagrzana, naładowana, zaraz zobaczymy ile zasięgu. Magazyn energii niskonapięciowy niestety nie ładuje elektryka, tylko ładuje sprzed magazynu, ale zaliczane wszystko jest do tych prądów, tak by magazyn ładował, bo nie ma sensu, tak jak dla mnie, mówię, ładować bezpośrednio, jak mogę ładować sprzed magazynu, ale tu jest licznik energii, który zalicza całą energię, którą by i tak magazyn pobierał. Także nie ma niepotrzebnego dalej przetwarzania kombinacji. No i tak dzisiaj ledwo co się uratował. Będzie 24,2, a rano było 24 i to tak była granica, żeby się musiał doładować. Ale nie musiał się doładować. Idzie 330 watów, także coś się dzieje. Dobra, wyciągam wtykę. Aby to z jednego. Ruczki głodne. Klima chodzi od wczoraj cały dzień, dzisiaj chodzi. Znaczy klima, teraz grzanie, nie? Sobie śmiga. Słuchajcie, kabel muszę wziąć do Huberta, bo się okaże, że nie dojadę. Bo ja tam mam 70 km. Stryk. O, co zrobiłem takie fajne mocowanko, także już to fajnie to się komponuje z tym moim ustrojstwem. Jeszcze na kamień czekam, tylko wczoraj zimno było, nie chciałem się. Dobra, zobaczmy jaki zasięg jest deklarowany. Powiem wam, zdziwiłem się wczoraj delikatnie. A, jeszcze jedno, będę wiedział ile jest na zewnątrz. Muszę sobie kupić taki termometr oryginalny. No zobaczcie, tam przykleiłem czujnik pod tu lusterko, może nie odpadnie. Ale jakieś dane już będę miał. Dobra. Odpalamy gada. Zobaczcie jaki on zasięg. Zobaczcie. Ja jestem w szoku. 130 km deklarowanego zasięgu. Ja tym autem zrobiłem około 2000 km dopiero. Ono ma już przejechane 114 tysięcy i to jest 2011 rocznik. To miało iść na złom. A przy ładowaniu przy temperaturze 5 stopni na plusie, to są moje, o właśnie, żebym nie zapomniał. Tego kasujemy, bo to będzie dzisiejsza jazda, a ten jest w tym miesiącu, ile zrobiłem kilometrów. I zobaczcie, 129 zasięgu, ale teraz takie coś magiczne zrobię. Tutaj przełączę na pierwszy stopień ogrzewania. O, tylko tutaj wam pokażę jak to fajnie, coś się dzieje. Pyk. Ojej, 81. Pierwszy stopień ogrzewania. Ogrzewanie, klimatyzację w pierdziele, tutaj magicznej ilości prądu. Ja tutaj jeszcze myślę zrobić taki temat, bo pod spodem jest, ja zrobię z tego film, nie? Ogrzewanie adaptowane z tego. Daj, bo mi huczą te dmuchawy. Ogrzewanie jest zaadaptowane z to chyba Mitsubishi był na początku. Z zwykłego, czyli wodne jest. Także jest jakaś tam grzałka czy coś w tym rodzaju. To jest pod autem. To jest w ogóle nie zaizolowane kompletnie. To jest kawał aluminium. I do tego też idą węże takie dosyć sporej długości. Nie wiem, z 50 albo ileś centymetrów do nagrzewnicy tutaj wewnętrznej. I powiem wam, no tu są straty też ogromne. Także ja już to myślałem ocieplić, inni mi dawali znać. Muszę troszeczkę poczytać, bo tam nie ma cudów. Wystarczy osłonę ściągnąć, pozakładać na te węże i tutaj kupię chyba taką przyklejaną, jak odklejałem wymiennik ciepła, matę kauczukową, taką właśnie, co się przykleja. To będzie nawet prościej, bo będzie się pach poprzykleja, tylko w taki sposób, żeby woda się do niej nie dostawała, czyli trzeba kleić od dołu, później od góry zawijać i wtedy będzie spokój, woda tam nie wejdzie, bo kauczuk jest hydro coś tam.
ale to nieważne. No i tyle, zobaczymy. Bo to się będzie szybciej nagrzewać, jeśli będę sobie testował, bo tak mówię wam, przekręca na pierwszy, drugi, piąty stopień, jeden short, ta bateria stoi tak samo w miejscu. O co tu chodzi? Ja trochę na krótkiej trasach jeżdżę, jak teraz będę miał 35 w jedną, 35 w drugą, to bardziej to wyczaję. Chłopaki robią z tego filmy, ale ja jadę, to też zrobię przy okazji, czego nie zawsze więcej informacji z różnych źródeł dociera do różnych ludzi. Także no co, biorę, palę, grzeję. Dobrze, że tu jest grzane fotele, są to wygoda, jest od razu ciepło się zaczyna robić. To ogrzewanie też fajnie szybko reaguje. Także co wam więcej będę opowiadał. Ja startuję, widzimy się u Huberta tak najszybciej, tak naprawdę, jak tam z zasięgami. Dojechałem. Huberta się ładuje elegancko. Słuchajcie, pierwsze co? Jadę, ogrzewanie na full cały czas, średnio 6 stopni się trzymało i tak jest, no ja tu w polarze siedzę, nie? Tak jest, tak na styk, że tak powiem. Ani ciepło, ani, znaczy za gorąco nie jest, no nie jest to ogrzewanie jakieś super wydajne. To jest dalej auto miejskie, nie? Tutaj na nogi mogło być lepiej rozprowadzone. Ale zimno nie jest, z drugiej strony nie musiałem się jeszcze fotelem dogrzewać. Zagrzałem sobie raz fotel i tak lecę. Co do parowania szyb, może ze dwa razy na 30 sekund. Wyłączyłem obieg zamknięty, bo jak mamy obieg zamknięty, to więcej ciepła w środku mamy, prawda? No i jeszcze jest, co do zasięgu, ja tu do Huberta jadę w Bieszczadę, także cały czas lecę pod górę. A on tam się schował. O, nie chce być nagrywany jak zwykle. Ile tam było? 81? Dobra, to później podliczę. Mamy 49 deklarowanego, a przejechałem 33 km, także przejechałem więcej jak deklarowane i jadąc jeszcze pod górkę, no i ogrzewanie niby na fulla. A zobaczmy ile by było, jakbym teraz bez ogrzewania, by się słonko wyszło i bez ogrzewania do domu wracał. Pyk. 70 km zostało, także no, z całości uciekło. Algorytm jeszcze by to jeszcze policzył, pewnie za jakieś 80 bym bez problemu zrobił. A i mam niecałe pół baterii. Dobra, gasimy maszynę. Nie wiem, czy się gościu z nami przywita, czy się nie przywita, zobaczymy, bo on takie mówi, że on zawsze nieuczesany, bez czapki i coś tam. I zobaczymy z powrotem, ile zeżrę na zimnej baterii, bo myślę, nie będę się doładowywał bez problemu, na tym do domu wrócę. Na zimnej baterii, a pewnie będę w nocy wracał, to jeszcze światła będą inne rzeczy. No, zobaczymy. Także. A z górki będę miał z powrotem, to też mniejsze zużycie energii. Ach, nie ten guzik. Rym cym cym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także, no jednak dał się przekonać do, do dzień dobry chociaż. To jak nie, ludzie zawsze. Słuchajcie, ja tu u Huberta jestem, żeby mu pomóc przy jego inwestycji, tak naprawdę. Ja bardzo dziękuję od razu, tak Cicho, bardzo, dobra, bardzo. już nie mam rej, bo zaraz do domu pojadę. Dobra. Ale dla was taka ciekawostka jak tu u Huberta. Pierwsze co tutaj stoją dwa takie, nie kopcące. Już, bo mój nie kopci już, bo już ma 12 lat, także już 9 lat minęło mu tej baterii, nie? Co tam wszystkie te, wiesz, brzydkie rzeczy, ślad węglowy, także super ekologiczny, nie? Twój tam nie wiem ile ma Ale lat. też podobnie. Ale to jest coś lepszego, bo tutaj trochę strach z nimi tu stać, bo one się boją, że tu też wylądują, nie? Co my tu mamy, Hubert? Ty możesz opowiadać. Tu mamy pierwsze co? Leaf. Leaf. Nissan Leaf. Nissan Leaf. Silnik z Leafa. Silnik z Leafa, o. Tutaj fajny magazyn z Leafa, też już testowany był, ale ten zestaw nie wiem na co. Może następna motorówka? Może No, nie wiem. no to mówię, że coś projekty wymyślimy. są. A tu takie coś większe, takie A coś, tutaj to nie łapie tego w kadrze. Ale dobra, duże. Tesla Model 3. O, czy. No, Ja w tych Teslach, Tesla w tych modelach się jeszcze nie łapie, nie? Tam po drodze dopiero ja tak naprawdę zaczynam zauważać auta po, wiesz, zielonych tablicach. A tak to nie patrzyłem, jechałem No, już, teraz- teraz się rzuca w oko, nie? Dokładnie. Także No, tak to wygląda. Z Tesli też fajny magazyn. No na pewno, bo Tesla można te kałałki rozebrać bardziej tak Nie, ta Czy wersja, nie? ta Czy jest wersja jakaś jest tak nie No bardzo tak. rozbieralna, Aha. a tutaj lepiej całością. całościowo i działa całościowo. No to dobrze. No i tyle. Dzisiaj nie o magazynach, tylko trochę o wszystkim, o niczym, jak to moje ostatnie filmy. I o przejeździe tym moim małym wypierdkiem, ale powiem wam, wrócę bez ładowania. Obraził się, bo nie chce się u niego ładować. Chociaż trochę. Ale mówię, ogarnę, wrócę z górki, teraz będę miał to.
Jak wyłączę ogrzewanie, to chłopie 2 razy tyle jeszcze może lecieć. Nie, próbuj na ogrzewanie. A, Próbuj. nie, cały czas jest na full, bo tutaj szału nie ma z tego ogrzewania. No ale cały czas mówię, to jest auto miejskie, to nie jest nie wiadomo jakie, to jest, mówię, to jest dykty z papieru zrobione i kawałek blaszki 0,5, nie? Jakby to wziął, poocieplał i w ogóle. I tam jest, ja mówiłem w filmie, tam jest właśnie zrobiony ten wymiennik, to jest ogrzewanie wodne. I ono jest niczym nie ocieplone. Rury, wszystko idzie gołe. A to trzeba To są dociep- straty, no trzeba to docieplić. będzie ocieplane, będzie było ten. No nie było czasu, nie? Inne tematy były, bo była pogoda. A teraz już tak trochę chłodniej, to trzeba się brać za ogrzewanie. Dobra, tyle. My do roboty, a później zobaczymy co dalej. I patrzcie, przedtem mnie nie, bo ja nie uczesany, a teraz lezie i gapi, nie? Dobra, wracam do domu. Auto zagrzane, takie gorąco, wiem, że prawie ogrzewanie wyłączyłem. Ale tak, z ogrzewaniem mamy 54. Bez ogrzewania 67. On stoi chyba około 5-6 minut, bo tam się gęby nie zamykają. W aucie się zagrzało, z komina się nie kopci. Także wracam do domu, zasięg mam. Ogrzewanie włączam na pierwszy bieg na razie, bo tu widzę te biegi, to czy ja dam pierwszy, czy ostatni, to na baterii jedno wrażenie robi, ale to muszę po grupach posiedzieć i zobaczyć, o co tam kaman dokładnie. Tak jak mówiłem, obieg zamknięty, na razie robotę robię, nic nie paruje, trochę tam zaparowało, opuściłem i leci dalej. No i tyle, pół baterii większe mam, wracam, nie naładowałem się u Ciebie, następnym razem będę walił do pełna. Hubert mówi do widzenia, Na razie, cześć. a ja mówię, że jedziemy do domu. Droga. No i słuchajcie, dojechałem do domu, na 2 kreskach praktycznie. Po drodze się bawiłem, tutaj tak ustawienie na ten, a tutaj można jeszcze tutaj kopnąć w tą stronę i wtedy ta bateria jeszcze szybciej ucieka. Także to ustawienie ciepło fajnie daje, tylko tutaj nie wiem, to nie będzie widać, nie? Tam w ogóle ten wylot powietrza to jest jakaś porażka. Ja tu muszę sobie wejść, tam się wsadzić i trzeba będzie zrobić jakąś prowadnicę, bo żeby będzie widać, no nawet mi widać, bo wieje, dmucha gdzieś tu, a tam na nogi nie dmucha. Trzeba będzie troszeczkę to powietrze skierować bardziej tam właśnie na nogi i wtedy ciepło i tak idzie do góry. Tak przedmuchuje i człowiek jedzie, buty zimno. No, takie rozwiązanie, nie? Takie na sztukę. Ale dobra, coś się wymyśli w temacie. Nie ma tragedii, nie ma, ale może być lepiej i można to poprawić. O, że powiem tak. I tak jak mówiłem, zasięg ucieka. Stoimy, zasięg ucieka, bo ogrzewanie działa cały czas. O, teraz się tu ciepło zrobiło. Jak się stoi miejscu, to momentalnie jest gorąco. Dobra, to jest jakieś 50 stopni. I ja to później jeszcze z filmu zobaczę, ile to było. Chyba 81 żeśmy mieli, tak? Zasięgu. Także mamy 67 przejechane i zostało 11. Tu postój, tam postój. Także praktycznie deklarowany zasięg udało się objechać, nie? Te 70 km, prawie 80 km można przelecieć tym na ogrzewaniu. Przy tym, że widać było jaki był zasięg wcześniej. Teraz wyłączę ogrzewanie, to już nie będzie dużo więcej zasięgu, bo ta różnica, cały czas ta różnica. Także biorę go, podpinam pod ładowarkę i zobaczymy jaki koszt jest jazdy, nie? Można policzyć złotówkę, czy złoty 20 za kWh. No ja bym tak na równo na razie liczył złotówkę za kWh, jaki koszt był właśnie tej jazdy tam z powrotem. Także podpinam i widzimy się, już będzie naładowany. I dzionek nam się budzi, przez noc stało się, naładowało. Słuchajcie, mamy dokładnie 12,1 kWh, 5,5 godziny się ładował. Widać to? Tutaj odbija. I zobaczmy jak tam zasięgi teraz. Pogoda kiepska. No i mamy bez ogrzewania zasięg 130 km. Dmuchawy zmniejszymy. A moment, nie odpaliłem. Momencik. Już idę odpiąć wtyczkę, bo nie mogę go odpalić, ile z ogrzewaniem będzie zasięgu. No i dobra, odpalony, bez ogrzewania. Z ogrzewaniem, 108 km z ogrzewaniem. Szalał. No powiem wam, chyba algorytm sobie zaczyna poprawiać. Nie wiem, zobaczymy tak naprawdę.
108, 107, ogrzewanie włączone prawie na fulla. Ta pozycja jest chyba najlepsza. Muszę ogarnąć ogólnie, spada w dół. Przez to, że bateria jeszcze była nagrzana. Nie wiem, no, dla mnie to dobrze, że taki zasięg, bo w ogóle widzicie, co tu się dzieje. Im więcej tym autem jeżdżę, tym zasięgi mi wzrastają. Gdzie się bateria wyrównuje, czy co, czy to stało nie wiadomo gdzie. Nie wiem, pojęcia nie mam. Zielonego. Ale kłócił się nie będę, także idę to mniej więcej podliczyć, ile na 100 km wychodzi. No na pewno więcej wychodzi niż normalnie, ale dalej mniej wychodzi jak za paliwo nawet do normalnego auta. Liczymy samochód wielkości, nie wiem, Opla Meriwy, tylko ten jest 4-osobowy. Dobra, idę liczyć. Także Excela nie będzie, na kartce rąbię, ale w miarę to jest czytelne. Czyli tutaj mamy pozycję, to co prognozuje nam auto, to co przejechane. Do Huberta jechałem 32, prognozowało, bo to wyliczyłem później z tego wszystkiego. 34 km było, tylko pamiętajmy, startowałem na ciepłej baterii, niby nawet pod górę cały czas i widzicie 32 prognozowane, 34 przejechane, a z powrotem mam niby z góry, znaczy to jest z górki delikatnie, jazda taka sama w jedną i w drugą, i 90 i 50 i innej takiej prędkości, ogrzewanie też na tym samym stopniu praktycznie. 37 prognozowane, 34 przejechane, tylko start był właśnie z zimnej baterii, czyli też musiało zagrzeć baterię i tutaj no niestety, sorry, przyroda, jak to mówią. I prognozowane te 67-68 km przejechane, czyli algorytm by się, słuchajcie, zgadzał. I tak wychodzi finalnie nam, że 68 km to jest 18 kWh na 100 km, bo to trzeba po prostu było podzielić, później pomnożyć i wychodzi 18 kWh, to już tak z haczkiem policzyłem, bo no niestety każdy postój, taka jazda teraz po mieście, może tak powiem, że bez ogrzewania, bez klimatyzacji jazda po mieście elektrykiem jest bardzo ekonomiczna, ale jak jedziemy na ogrzewaniu czy klimatyzacji, to ta jazda już się jest dalej ekonomiczna, bo właśnie, bo to jest 18 kWh, prawda? Policzmy po złotówce, macie 18 zł. Po dzisiejszych cenach paliwa magicznie niskich to jest 3 litry paliwa dalej. A tak dla mnie, prosumentów i innych takich, to jest o wiele taniej oczywiście. Ja to praktycznie lecę za darmo, bo magazyny są swoją drogą, ale prosument już mi się stary spłacił, także tylko do przodu lecę. Czyli jest praktycznie za darmo, a kwestia tylko tego, no, pojemności baterii, nie? Bo spada nam ten zasięg cholernie. Ale wróćmy do tego właśnie teraz jazda po mieście, że im dłużej stoimy w korku, gdziekolwiek, to bez ogrzewania to jest ok, a z ogrzewania, no ono cały czas nam kilometry zżera, tutaj nie ma, że boli. Także no, raczej nie odkryłem tutaj niczego na nowo, ale ja to wszystko sprawdzam jak zwykle po swojemu. Zawsze coś od siebie dodam, czego nie. Jest możliwość, to jest próba. Także finalnie dalej jest ok. Na auto miejskie, bo Mitsubishi to nie jest jakieś tam wypróbówka, tylko to jest miejskie auto do wożenia się tego po prostu wokół komina, a da się nawet dalej polecieć i to wiele dalej, co udowadniają chłopaki z innych kanałów. Konrad z kanału, nie pamiętam, zapomniałem jaki on ma kanał, nazwę kanału, Przemytnik chyba, on tam dużo pokazuje swojego Liona, tak na szybko to czasem pozapominam, przepraszam. I on to ostatnio do Gdańska z Krakowa pojechali, czyli tam nad morze i z powrotem. Dało się. Na ładowarce nasza demo. U mnie ta bateria, jak Hubert sprawdzał, nigdy nie była ładowana DC-DC. Cały czas przez swoje życie, przez te 12 lat, tylko ładowarką AC. Pewnie i przez to ją to też uratowało, że cały czas miała lekkie życie, bo więcej jak 14,6 chyba tam ampera nie dostawała. Czyli cały czas na spokojnie, a jak jeszcze była ładowana pełna do ten. Także te swoje cykle jakoś tam ma pozamykane, dlatego pewnie jest w takiej dobrej kondycji. No i tyle, słuchajcie, objechałem, wróciłem, wiem, że już tak kiepite, 70 km mogę jechać, troszeczkę to ogrzewanie muszę poprawić, ale jechać, nie stać jechać, bo będę stał, to będą kilometry mi uciekać. Także no, dla mnie to jest ważne, bo nie mam tego, że dojadę czy nie dojadę, tylko już wiem, aha, tyle i tyle na jazdę, prawda?
Ona z drugiej strony ileś na wałcie siedzi, nie? Trzeba dojechać, trzeba wrócić. No. I nie może siedzą tam, inne rzeczy mają do roboty. Ja nie bardzo. Powiem wam, w mojej okolicy nawet za bardzo takich ładowarek nie ma, bo tak się rozglądałem po tych mapkach tam z tymi ładowarkami, to tu praktycznie nic nie ma. No to moje Bieszczady, koniec świata, a nawet prądu nie ma. Trzeba od kogoś pożyczyć. Ja sobie muszę jakiegoś innego powerbanka, trochę mniejszego, bo załatwić, bo ten Fossibot, on tu pojemność ma, tylko nie mieści mi się już w bagażniku, bo tam około zapasowe i inne pierdoły. Ten mi się nie mieści, trzeba będzie coś takiego 2,5 kWh takiej od biedy, jakby trzeba było. A z drugiej strony, jak gdzieś jadę, to już zawsze coś może ktoś pożyczy z 2 kWh prądu, także 2 zł to nie majątek. Na kawę zaproszę albo coś i będzie. Ja nie z tych, że będę żebrał prądu albo coś, nie. To nie o to chodzi, tylko no to cały czas zabawa. Dobra, weź jak zwykle rozgadam. Test zrobiony. Magazyn dzisiaj, wczoraj się trochę podładował, bo słońce było. Dzisiaj co? Dzisiaj miałem ładować z magazynu, ładuję, znaczy inaczej. Miałem bezpośrednio z magazynu, ale wyszło, że będzie jeszcze prasowanie, że jeszcze mało słońca, czyli wiem, że już mi kolektory nie dogrzeją wody, to jeszcze pójdzie dogrzewanie ciepłej wody użytkowej i dojdzie jeszcze w ogóle zużycie oświetlenia domu i to co jest podpięte, także elektryk jest naładowany do pełna, ale żona ma gdzieś pojechać, wrócić, tu się będzie ładowało, także że tak powiem, nie z magazynu, tylko zaliczam to do magazynu, tą energię wciągniętą, jakby było przez falownik, ale pobieram tutaj po prostu, bo to nie ma sensu wpuszczać energii, ładować i rozładowywać. Są niepotrzebne straty, ale chcę cały czas właśnie to modernizować, kombinować. Jak może pójdzie, to jeszcze tutaj 2 baterie będą, także będzie 15 kWh. Dobra, bo jak zwykle się rozgadałem. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, słoneczka życzę i do następnego razu, bo tutaj i jeszcze z magazynem Hubert się zapowiada, ale ja mówię, nie zapowiadaj się, bo ty masz tyle roboty, że może nie ogarnąć. Film jest zaczęty z przenosin tego urządzonka i ogólnie to musi być odpalone, bo on jest jeszcze nie odpalony. On był odpalony, stanął, teraz będą nowe softy do Sofara, wszystko po nowemu i żeby było jeszcze bardziej bezpiecznie. To tylko o to chodzi tak naprawdę. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.